Zapisałem się na połówkę Ironmana bez żadnego doświadczenia w triatlonie i w tym filmie pokażę Ci, co to właściwie znaczy i czy da się do tego przygotować niemal od zera. Cześć, ja nazywam się Krzysiek, a sport towarzyszy mi niemal od zawsze. Ostatnio skupiam się na triatlonie i w tej małej serii pokazuję, jak to wygląda, czego można się spodziewać i jak sobie z tym radzić. Zapisując się na tego Ironmana, myślałem sobie, że jestem całkiem niezłym biegaczem. Przebiegłem już 2 półmaratony w niezłych czasach i radzę sobie z tym całkiem nieźle. Rower uwielbiam, jeżdżę całkiem sporo, tak na co dzień, po prostu jest to mój ulubiony środek transportu i zawsze lubiłem jazdę na rowerze. A pływanie, no jak trudne to może być. Za dzieciaka pływałem tak naprawdę na wszystkich szczeblach edukacji, więc stwierdziłem, dam radę. Ja z natury też jestem dość ambitny, więc często wieszam sobie poprzeczkę dość wysoko. Więc stwierdziłem, że olimpijski dystans triatlonu po prostu będzie dla mnie zbyt łatwy. Być może podszedłem do tego nieco arogancko i wylądowałem z połówką Ironmana. Przez ostatnie 5-6 tygodni trenuję już pod sam wyścig. No i okazuje się, że to jednak jest dużo bardziej wymagające niż początkowo mi się wydawało. Przede wszystkim myślę, że nie doceniłem tego, jak dużo trzeba pokonać w takim Ironmanie. Mianowicie trzeba przepłynąć niemal 2 km w otwartej wodzie, później przesiąść się od razu na rower i zapieprzać 90 km, po czym zaraz po zejściu z roweru zakłada się buty do biegania i przebiega się półmaraton. Jakoś w momencie zapisywania się nie brzmiało to tak strasznie, jak teraz sobie o tym myślę. Jak każdy z tych dystansów jest w jakiś sposób wymagający sam z siebie w konkretnej dyscyplinie, świadomość tego, że trzeba zrobić jedno po drugim, no sprawia, że zaczyna mi trochę żednąć minę. Nie do końca byłem też świadomy, na co się pisze, bo myślałem, że będę robił sobie kilka treningów tygodniowo, tak jak jestem przyzwyczajony, raczej ruszam się dość regularnie. No, okazuje się, że nie jest tak lekko i ten wysiłek energetyczny jest ogromny. Obecnie mam około 10 treningów tygodniowo, które w zależności od intensywności łącznie trwają tak od 8 do 11 godzin. I jest to sporo. Jest to naprawdę spory wysiłek. Ja jako dość aktywna osoba naprawdę odczuwam zmęczenie. Naprawdę czuję się padnięty niemal każdego dnia i zabiera to dość dużo czasu, żeby organizm przyzwyczaił się do tej innej intensywności. Dodatkowo do tego dochodzi cała logistyka, czyli tak naprawdę planowanie dnia pod trening, a nie w drugą stronę, tak jak robi pewnie większość ludzi. Trzeba mieć świadomość tego, że na wiele treningów trzeba dotrzeć. Obecnie jeżdżę na rowerze na siłowni, na trenażerze. Trzeba dotrzeć na basen. Trzeba, nie wiem, wziąć jakiś prysznic, wkomponować w cały grafik dnia jedzenie, bo Twoje zapotrzebowanie kaloryczne rośnie niewyobrażalnie. Naprawdę je się non-stop i to naprawdę sporo. Więc takie dodatkowe rzeczy poza samym treningiem również zajmują całkiem sporo czasu i po prostu kosztują sporo energii i skupienia. W jaki sposób jestem zaskoczony tym, jak te treningi wpływają na siebie nawzajem, bo mój plan treningowy zakłada, że niektóre jednostki treningowe faktycznie robi się specjalnie na zmęczenie. Na przykład biega się na zmęczonych nogach po dość trudnym treningu rowerowym. To jest coś, na co nie byłem przygotowany tak mentalnie i to wymaga też czasu, żeby się zaadoptować do takich innych warunków i nie idealnego odpoczynku, fajnej regeneracji i tak dalej, tylko faktycznie do przekraczania jakichś takich swoich własnych limitów i tego, co Ci się wydaje, że jest możliwe i co jest, nie wiem, nawet zdrowe czasami dla Ciebie. I nawet po tych kilku, 5-6 tygodniach już widzę, że stać mnie na dużo więcej niż myślałem jeszcze, nie wiem, pół roku temu. Co za tym idzie, to to, że to zmęczenie się kumuluje. To wymaga
trochę poświęceń i takiego zarządzania czasem, swoim odpoczynkiem i właśnie jedzeniem, żeby po prostu tą siłę gdzieś w sobie znajdywać. Już dość wielokrotnie miałem jakieś takie momenty zwątpienia. Zastanawiałem się, po co ja się w ogóle na to zapisywałem, jakby co mnie podkusiło do takiej decyzji. Ale koniec końców mam dużo satysfakcji i radochy z tych przygotowań, więc to nie jest nic, czego żałuję, ale z pewnością coś, na co nie byłem w 100% przygotowany, tak mentalnie nawet. Jedna rzecz, która mnie tak zwłaszcza zaskoczyła, to pływanie. Okazuje się, że pływanie to jest okropnie trudna rzecz do zrobienia. Zwłaszcza pływanie szybko. Tak jak wspomniałem, mam doświadczenie w pływaniu, nie jakieś ogromne, ale nie jest to nic takiego zupełnie nowego dla mnie. Ale okazuje się, że technika to jest wszystko w wodzie, że bez odpowiedniej techniki nie ma szans, że się nadrobi samą siłą, żeby złapać odpowiednie tempo, żeby nie męczyć się po przepłynięciu 2 basenów. Trzeba naprawdę zadbać o dobrą technikę, o dobry oddech i to jest coś, czego nie wypracuje się idąc na basen 2-3 razy, tylko faktycznie trzeba wielokrotnie wchodzić do tej wody, przemęczyć się i powolutku zdobywać to doświadczenie i szlifować tą technikę. Coś, co mnie tutaj jeszcze przeraża w kontekście pływania, to to, że pływanie na basenie to jedno, od ściany do ściany, z bojkami czy tymi sznurami po bokach, a pływanie w otwartej wodzie, no wydaje mi się, że to jest zupełnie inna bajka. Jakby ta wizja, że trzeba przepłynąć kilometr od brzegu w głąb morza, zawrócić i dopłynąć gdzieś z powrotem. No, nie dziwię się, że ludzie miewają jakieś ataki paniki i czują się nieswojo. Ja nigdy tego nie robiłem wcześniej, więc też niespecjalnie czuję się pewnie w tym temacie. No ale ćwiczę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także pytanie, czy da się do tego przygotować niemal od zera? Wydaje mi się, że tak. Myślę, że każdy, kto jest w jakiś sposób sprawny, jest w stanie przygotować się do takiej połówki Ironmana. Mówię to jeszcze zawczasu, zanim to przebiegłem, więc zobaczmy jeszcze. Ale myślę, że nawet jeśli nie ma się doświadczenia w bieganiu, tak jak ja, to jest tak naprawdę jedyną dyscypliną, gdzie coś do tej pory robiłem ambitniej, to myślę, że z wystarczającą dozą konsekwencji i dyscypliny i faktycznie odhaczania tych wszystkich jednostek treningowych w jakieś pół roku jest się w stanie wybudować taką wydolność i przyzwyczaić organizm i złapać regularność do tego, żeby pokonać taki dystans i ukończyć taką połówkę Ironmana. Ale z pewnością trzeba zaakceptować to, jakie są koszta, jak dużo trzeba włożyć czasu i energii w przygotowania. I jeśli się to zaakceptuje, to moim zdaniem jest to jak najbardziej możliwe. Warto jednak mieć też na uwadze, że w rzeczywistości jest to dużo trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Koniec końców Ironman to nie jest tylko sam wyścig. To dość długie i żmudne przygotowania, które zmieniają to, w jaki sposób spędzasz dzień, jak wygląda Twój grafik na cały tydzień i tak naprawdę w jaki sposób żyjesz. Zmienia to trochę Twój lifestyle, zaczynasz zwracać uwagę na nieco inne rzeczy i dajesz dużo większy priorytet samym treningom i regeneracji. Po pierwszych tygodniach przygotowań widzę, że ten Ironman będzie dużo większym wyzwaniem niż się spodziewałem, ale witam to z otwartymi rękoma i zobaczmy, czy to dowiozę. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo, w którym opowiem nieco więcej o tym, jak konkretnie wyglądają moje przygotowania. Nie zapomnij się dziś trochę poruszać. Na razie.